Siemka, ja jestem Adacho i serdecznie witam wszystkich Ginę Enjoyerów. 6. rozdział mangi, w zasadzie to nawet nie jest 6. rozdział, to jest 6. odcinek. Ta manga nie wychodzi ostatnio w żadnych rozdziałach, w formie żadnych rozdziałów, tylko raczej w formie sezonów. Autor mangi Ginę Reboot na swoim DeviantArcie po prostu zapowiedział 3. sezon i ten sezon tak trwa i trwa i trwa. Tych paneli jest tutaj i stron bardzo dużo, więc dzisiaj bardzo prawdopodobne, że widzicie albo ostatni, albo przedostatni odcinek. Ze względu na to, że zostało około 20 kilku stron, więc jest szansa na to, że wszystko przeczytamy dzisiaj. Tak czy inaczej, nie będę wam przypominał tego, co się działo ostatnio. Przechodzimy od razu do historii. Goku ostatnio wpadł na chatę i powiedział... Wiem, że przed chwilą powiedziałem, że nie będę wam przypominał, no... Mam to we krwi. Okej, dobra, przypomnę wam tylko ostatnią stronę, no bo to, żebyście wiedzieli, jaki jest kontekst. Gohan został wskrzeszony. To było więcej niż jedną stronę temu, ale... Goku rano wpadł na chatę i powiedział: mam postanowienie. I teraz widzimy, że mówi: Ziemia jest moim domem i będę bronił jej od każdego zagrożenia. Super, brzmi świetnie, synu, mówi Ginę. A żeby to zrobić, muszę prześcignąć ciebie i tatę, więc chcę stać się silniejszy. Mój chłopak! Właśnie dlatego będę trenował z mistrzem Roshim. Ginę ma tutaj ewidentny moment. O, tak, racja. Mistrz zaprosił cię na trening. To naprawdę duży zaszczyt, mówi dziadek Gohan. Ale, Goku, twój dziadek i ja nadal możemy cię trenować. Nie mogę cię prześcignąć, jeśli będę z tobą trenować, mamo. Poza tym, jestem pewien, że dziadek nauczył mnie wszystkiego, co wie. Goku, to jest najbardziej dojrzała rzecz, jaką powiedziałeś. Twoja matka i ja wspieramy cię w tej decyzji. Prawda, Ginę? Tak, pewnie. Tylko dlaczego Roshi? Ginę ma już doświadczenia z Roshim, które widzieliście kilka rozdziałów temu. To nie zmienia faktu, że Roshi jest nadal wielkim mistrzem sztuk walki i Goku jako jeszcze nieskażony umysł nie jest świadom tych wad Roshiego. Zresztą one akurat Goku nie zagrażają. Aż mi się przypomniała sytuacja, jak tutaj Gohan powiedział, że to jest najbardziej dojrzała rzecz, jaką powiedziałem. To nie jest, znaczy jaką powiedział Goku, to nie jest do końca taka sama sytuacja, ale przypomniała mi się, może nie tyle co historia z mojej własnej pamięci, bo byłem wtedy bardzo mały, ale rodzice i brat mi opowiadali, jak byłem mały, nie pamiętam ile miałem lat, ale no na tyle mało, że jeszcze sam tego nie pamiętam, i jadłem kaszę. I w pewnym momencie powiedziałem: dosyć kaszy, mięso. Oczywiście bardziej brzmiało to w stylu dosyć kasy, mięto, natomiast taka sytuacja miała miejsce. Od tamtego momentu stałem się mięsożercą. Być może od tego momentu Goku też zmieni swoje zachowanie. Później tego samego dnia, w drodze do domu żółwia. Jestem dumny z ciebie, Goku, że podjąłeś taką dużą decyzję. Roshi nauczy cię wielu rzeczy, więcej niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Tak, na przykład jak marnować czas obrażając kobiety, dokuczając kobietom. Mistrz Roshi może być trochę specyficzny, ale zapewniam cię, że Goku będzie w dobrych rękach. Ginę nie jest jeszcze przekonana. Jesteśmy już przy domku Roshiego. Cześć, mistrzu Roshi, dobrze cię widzieć. O, proszę, to Goku i... Gohan? Czekaj, czy ty nie powinieneś być martwy? Tak, byłem, ale mój syn wskrzesił mnie za pomocą smoczych kul. Miło mi, że cię widzę, mistrzu. Przyjemność po mojej stronie, stary przyjacielu. O, i widzę, że przywiozłeś... towarzystwo. Roshi rzuca się już w stronę Ginę. Piękna Ginę, przyleciałaś, żeby mnie odwiedzić... O, okej, rozumiem aluzję. No dobrze, co was... Ginę nawet nie pozwoliła się zbliżyć Roshiemu. Co was sprowadza? Podoba mi się to, że Ginę jest tutaj tak silna, że Roshi nawet nie jest... Chociaż Bulma też była w stanie blokować Roshiego, wiecie, w takich scenach gagowych, ale Ginę jest tutaj tak naprawdę nadal najsilniejszą postacią na ziemi, albo jedną z najsilniejszych, więc Roshiego jest w stanie przytłoczyć jednym butem. Co was sprowadza na moją skromną wyspę? Jestem tu, żeby z tobą trenować, mistrzu. Cóż, no tak, powiedziałem tak, ale już mam jednego ucznia. Tak się składa, że wysłałem go na specjalne zadanie. Czy chcesz powiedzieć, że nie będziesz trenował mojego syna? Nie, tego nie powiedziałem. Jednakże, Ginę, żądam rekompensaty za tamto kopnięcie, tamtego dnia. Kopnięcie? Ginę go wykopała kilkaset kilometrów stąd. No dobrze, ale mam nadzieję, że nie poprosisz o nic dziwnego. Co masz na myśli? Po prostu chcę, żebyś wypróbowała mój nowy strój treningowy. No dobrze. Perfekcyjnie. Goku, idź i znajdź mojego drugiego studenta. Jego imię to Krillin. Jest łysy, twojego wzrostu i poleciał w tamtą stronę. Oczywiście Roshi nie wspomniał, że Krillin nie ma nosa, to nie jest wcale żaden znak
rozpoznawczy. W świecie Dragon Balla albo w Japonii w ogóle dziwne jest to, że ktoś jest łysy. Dziękuję. Roshi przecież też jest łysy. To nie jest wcale dziwne, że ktoś jest łysy. Kiedy go nie ma, może wejdziemy do środka. Chwilę później oznajmia nam narrator. A, to wyjaśnia, dlaczego Goku i Ginę mają ogony. Przylecieli z innego świata. A ten Freeza, mam nadzieję, że nie będziemy nigdy się z nim mierzyć. Mistrzu, proszę cię, żebyś zachował tę informację dla siebie. Nie wszyscy by to zrozumieli. Tak, jasne, rozumiem. Ginę nadal nie powiedziała Goku o Freezie albo jego bracie, jako że nie ma problemu, przerywa Gohanowi Roshi. Nie powiem słowa na ten temat. Jestem pewien, że oboje macie dobre intencje. Okej, schodzę! Jeśli mamy koniec strony w takim momencie, to znaczy, że Ginę będzie Okej. Cóż, to jest niezły strój, ale nie wygląda na zbyt praktyczny dla treningu. Szczerze mówiąc, bardziej czuję się, jakbym nosiła bieliznę. Ha! I wygląda doskonale na tobie, Roshi. Powiedziałeś, że to jest strój do treningu. Jest, oczywiście. Jest lekki, wygodny i sprawia, że jesteś bardziej aerodynamiczna. Dlaczego nie zostaniesz tutaj i nie pokręcisz czym... Roshi sugeruje, żeby ta pokręciła mu dupą. Zabierz ze mnie ręce. Przepraszam, mistrzu. Nie możemy zostać. Ginę nadal musi ukończyć swój trening. Trening? Mistrzu, wróciliśmy. Goku, już jesteś? Czekaj, Goku, to jest twoja matka. Ci już się zaprzyjaźnili. Jeszcze Lunch w ogóle przyjechała. Cześć, mam na imię Lunch. Miło mi cię poznać. Cześć, miło mi cię poznać, Lunch. Jesteś przyjacielem Roshiego? Nie, nigdy go nie spotkałam. Po prostu powiedziano mi, że potrzebuje mnie do czegoś. Ginę jest wściekła na starego zboczeńca. Nie, to nie jest to, o czym myślisz. Po prostu potrzebujemy kogoś, kto będzie sprzątał, gotował, podczas kiedy my trenujemy. Jestem szczery. Słuchaj, jeśli ten staruszek będzie ci sprawiał kłopoty, po prostu mu jebnij i nie wstrzymuj się. Okej. Dzień dobry pani, mam na imię Krillin i jestem nowym partnerem treningowym twojego syna. Pani syna w zasadzie. Więc proszę się nie martwić. Dopilnuję tego, żeby Goku nie stała się krzywda. Bardzo miło mi cię poznać, Krillin. Będziemy na ciebie liczyć. Wy dwaj, trenujcie ciężko. Chcę zobaczyć, jak silni się staniecie. Ginę. Czochra Krillana po jego łysinie. Ginę, moja droga, czas, żebyśmy wracali do domu. Poczekaj, zanim polecisz, może próbujesz jeszcze kolejny strój. Chcesz dostać kolejny wpierdol? Zejdź mi z drogi, Gohan. Będziemy już jechać, mistrzu. Goku, Krillin, trenujcie ciężko. Ginę odgraża się Roshiemu. Wygląda na to, że Ginę jako osoba bardzo... Zresztą nadal o czystym sercu jest w stanie latać na Kinto, ale jednak Roshiemu udało się zajść jej za skórę, co jest dość dużym wyczynem, no bo Ginę jest raczej znana z tego, że jest łagodna. Pa, mamo! Pa, dziadku! Do zobaczenia później! Roshi zasmucony tutaj z tą bielizną na wieszaku. Jesteś pewien, że Goku nie będzie potrzebował latającej chmurki? Kinto? Nie, kiedy trenuje z Roshiem, nie będzie tego potrzebował. Swoją drogą, Gohan, czy to prawda, co powiedziałeś wcześniej? Że nadal mam się czego nauczyć? Myślałam, że nauczyłeś mnie wszystkiego, co wiesz. To nie jest do końca prawda. Ten staruszek, Gohan mówi o sobie w trzeciej osobie, ten staruszek ma jeszcze jedną rzecz. Ostatnią, sekretną rzecz, którą chce się z tobą podzielić. Moja droga, stworzymy twoją najpotężniejszą technikę. Czego może nauczyć Gohan Ginę? Kamehameha już było. No to może coś innego? Nie wiem. Wow, co tu się dzieje? Co to za dziadek Gohan z jakimiś Rasenganami? Dosłownie jak Jujutsu Kaisen, Gojo, Violet, coś tam, pamiętacie? Brał niebieskie, brał czerwone, łączył i było fioletowe. Tylko że tutaj zielony i czerwony w połączeniu daje, nie wiem, brązowy? Jaki kolor daje? Zapytam czatu GPT. To zależy od tego, w jakim systemie mieszania kolorów. Brązowy ciemnia szarego brązu. Okej, dobrze, no to tak można powiedzieć, że brązowy. Czyli na przykład, jeśli to będzie brązowe działo i on będzie tak... Można byłoby nazwać je na przykład Shitstorm. No dobrze, chwilę później w górach Paozu. Jestem gotowa, Gohan. Dobra, to czego mnie nauczysz? Gohan? Gohan tam ładuje swój Shitstorm, patrzcie co robi! No, otwiera oczy, Ginę zdziwiona, Gohan już stoi na nogach, odwrócony do niej plecami. Zielone w prawej, czerwone w lewej. Którą pigułkę wybierasz? No tam była niebieska w Matrixie oryginalnie. Co to jest? Co to jest za technika? Gohan się może przetransformuje, aż mu czapka spada z łba. Ja pierdolę, co on robi? Wykrzykuje Ginę. Ki Gohana aż wyeksplodowało. What? To nie jest Kamehameha. To jest coś większego. Zielona ki w prawej ręce, czerwona z lewej, być może... Dobra ki i zła ki.
Nie, to niemożliwe. Gohan bez czapki wystrzeliwuje ten shitstorm w stronę jeziora, tam niszczy ziemię, niszczy górę, górę za górą. Gohan w porządku i umarł. I powtórz. Zapamiętałaś? Spokojnie, spokojnie, jestem... tylko muszę odpocząć. Co on zrobił, mówi Ginę. Myślałam, że jest słaby, ale ta moc? Nawet zwykły Saiyanin nie przetrwałby czegoś takiego. Jestem pod wrażeniem. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Gohan w żonobijce z żubrem. Zasłużony... Nie, no Gohan zasłużył. Zasłużył na to, żeby sobie przycupnąć na kamieniu i sobie w taką upalną pogodę zregenerować siłę. No nawodnienie to jest podstawa. Próbowałem wykonać tę technikę przez lata. To był mój... Wow, teraz to była pierwsza udana próba. No to nieźle, że akurat teraz. Chciałem ci powiedzieć w tej nocy, kiedy Goku się przetransformował, ale na początku wytłumaczę ci, jak to działa. Ależ technikę Gohan wymyślił, o co tu chodzi? W przeciwieństwie do Kamehameha, gdzie energia jest koncentrowana w jednym punkcie, ta technika ładuje dwa różne typy energii jednocześnie. Pozytywną energię i negatywną energię. Przecież przed chwilą to powiedziałem! Pozytywną energię i negatywną energię. Oddzielone od siebie, te energii desperacko próbują się połączyć po raz kolejny. A kiedy są połączone, ich zjednoczona moc miksuje się ze sobą i tworzy brutalną siłę. Podczas gdy zostaje ona uwolniona, moc tych energii staje się dwukrotna, a może nawet trzykrotna. Nie byłem w stanie opanować tej techniki ze względu na mój stary wiek i ograniczone warunki ludzkie. Ale ty, Ginę, możesz opanować do perfekcji tę technikę i możesz sprawić, że będzie ona twoją własną. Jakie to było fajne! Jakie to było fajne! Ale na czym polega ten typ energii negatywny i pozytywny? Na czym to polega? Dlaczego negatywna energia? Co to jest za negatywna energia? Jeśli ogląda to autor, kolega Ginę Reboot z Meksyku, którego serdecznie pozdrawiam, to może wytłumaczyć, chyba że tutaj będzie to dalej wytłumaczone. Brzmi świetnie. Teraz, jak o tym wspominasz, zauważyłam, że w przeszłości medytowałeś przez te wszystkie lata. Czy to był twój trening do tej techniki? Tak, to prawda. Robiłem to przez długi czas, zanim się spotkaliśmy. Żubr już cały zielony. Nawet pomimo tego, że powróciłem do życia, nadal jestem tylko starym człowiekiem. Kupiłem sobie po prostu trochę więcej czasu. Co masz na myśli? Cóż, jak dobrze wiesz, życie jest skończone. Możemy myśleć, że mamy cały czas w tym świecie, ale łatwo to jest brać je za pewnik. To jest moja druga szansa i chciałbym wykorzystać ją, żeby poprowadzić cię w najlepszy sposób, jak tylko potrafię. Więc kiedy mój czas przyjdzie, proszę, nie wskrzeszaj mnie za pomocą smoczych kul. Zamiast tego chciałbym, żebyś użyła ich do tego, co sprawi, że będziesz szczęśliwa, Ginę. Och, Gohan, Ginę znowu płacze. Nie płacz, bo też się rozpłaczę. Gohan aż zostawił żubra z tego wszystkiego. Dobra, jesteś gotowa, żeby opanować najpotężniejszą technikę? No a jak? No dobra, niech opanuje. Miałaś do tej pory bloki emocjonalne ze względu na twoje blizny z przeszłości. Ale teraz, kiedy je przewyższyłaś, kiedy zostawiłaś to za sobą, ten proces powinien być łatwiejszy. Spędziłem lata na próbowaniu zrozumienia, jak odseparować ki. Ale w twoim przypadku powinno to wyglądać inaczej, mówi Gohan, i widzimy, jak oni medytują dzień, noc. I słońce, deszcz, zachód słońca, wodospad, O, udało się, chyba jedna strona się udało, ale okej, widzimy tutaj proces, to nie jest jednego dnia. Próbowałaś opanować przepływ energii przez całe swoje życie. Teraz musisz się tylko nauczyć, jak je odseparować. Naładuj swoje emocje, jednocześnie dobre i złe. Wtedy użyj swojej ki, żeby je odseparować, dzieląc swoją energię na pozytywną i negatywną. To jest klucz tej techniki. Pozytywne emocje. No jest to bardziej skomplikowane niż shitstorm, ale Ginę się w końcu udaje, z tego co widzę. Wow, to jest niesamowite uczucie. Dobrze, Gohan, zobacz, udało mi się. Niesamowite, udało ci się szybciej niż się spodziewałem. Ale jednak moje kolory są inne niż twoje, dlaczego? To naturalne. To unikalny kolor twojego ki, kiedy zostaje odseparowana. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Ustabilizuj energię w swoich rękach, w swoich dłoniach i złącz ją bardzo delikatnie. Wow, ta energia jest przytłaczająca, ledwo jestem w stanie ją kontrolować. Szybko, zanim stracisz kontrolę, wyrzuć ją! Teraz!
Ginę ma, zobaczcie, niebieską i różową ki. W przypadku Gohana to było zielone i czerwone, no nie? Więc być może chodzi o to, że Ginę ma tak czyściutkie serce, że nawet ta zła ki jest różowiutka. Znaczy ta negatywna, można byłoby tak powiedzieć. Ginę, co ty robisz? Dlaczego jej nie wyrzucasz? Nie jestem w stanie jej popchnąć. To nie ma czasu na żarty, Ginę. Musisz ją wypchnąć teraz. Staram się, ale nieważne co zrobię, to się nie rusza. Oj, bardzo źle. Szybko, musisz ją wypuścić. O nie, Ginę została złapana w ten wybuch własnej energii. Gohan, kryj się! Gohan się skrył za skałą, a Ginę jest złapana w wybuch własnej energii. I jest... O kuźwa. Ale dobra, żyje. Spoiler na dole strony. Wielki krater. Ja pierdolę, o co tu chodzi? One Piece, Ginę! One Piece! One Piece is real! 3 dni później. Łapanie, co to się stanęło? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułam. Myślałam, że będę w stanie to zrobić, ale nie mogłam po prostu tego wypchnąć. No cóż, boję się, że to mój błąd. Ja byłem w stanie użyć tej techniki, dlatego że moja ki nie jest wielka, ale w twoim przypadku nawet nie brałem pod uwagę wielkości twojego potencjału. Kiedy scaliłaś te dwie moce, kiedy te dwie kule energii, twoja siła była poza limitem i była za duża, żebyś była w stanie ją kontrolować. Więc muszę tylko znaleźć sposób na kontrolowanie tej całej energii bez wysadzenia się w powietrze, tak? Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli tego uniknąć. Tak, w skrócie, ale nadal... No dobrze, to nie traćmy czasu. Ginę po 3 dniach, już zdejmuje z siebie bandaże i jest gotowa, żeby kontynuować dalej. Powiem wam, że gdybym... O, Chi-Chi? Powiem wam, że gdybym ja nauczył się kontrolować ki, też bym nie mógł się doczekać, żeby robić to dalej. To jest tak jak sytuacja w gimnazjum, kiedy miałem rękę w gipsie i musiałem przez miesiąc siedzieć na ławce na lekcjach WF-u. To była dla mnie najgorsza tortura. Patrzeć, jak moi koledzy grają. Ja nawet czasem, jak była siatkówka, to gdzieś tam z ławki wchodziłem i próbowałem odbijać piłkę, tylko żeby dotknąć piłki, żeby poczuć... No. Największa tortura dla dziecka. Siedzieć na ławce. Nie wiem, jak dzieci dzisiaj omijają WF-y, zwolnienia przynoszą. Chodźcie na WF, proszę was, chodźcie na WF. Nawet jeśli wasz WF-ista siedzi w kantorku i rzuca wam piłkę. Swoją drogą, dość ciekawa sprawa, że pokój nauczycielski dla nauczycieli to jest pokój nauczycielski, a pokój nauczycielski dla WF-istów to jest kantorek. Nie wiem, czy u was też tak było? U nas tak. U nas tak się mówiło. Nie pozwolę, żeby jeden błąd mnie zatrzymał. Opanuję tę technikę, nieważne jak dużo to zajmie czasu. To jest podejście. No dobra, wracajmy do pracy, mówi Gohan. Halo? Jest ktoś w domu? Ha? Kto to może być? Dziwi się Ginę. Gość? Tutaj w górach? Czekaj, czy ty nie jesteś... Dzień dobry, pani Ginę. Bardzo się cieszę, że panią znalazłam. No właśnie, obietnica jakaś miała być, nie? Chi-Chi zaraz też będzie robić kulę w rękach i też będzie zaraz strzelać kiblastami. To byłoby ciekawe. W sumie jestem za. Więc Goku użył smoczych kul, żeby przywrócić pana do życia? To niesamowite. Ale wyrosłaś, ledwo cię poznałem. Powiedz, jak twój tatuś się ma? Mówi Gohan. Dobrze sobie radzi. Ucieszę się na wieść, że pan znowu żyje. Więc wasza dwójka się zna? Oczywiście. Była małym dzieckiem, kiedy ostatni raz ją widziałem. Byczy Lucyfer zaprosił mnie na jej 2. urodziny. Potem wróciłem do domu i wtedy znalazłem Goku. Prawdopodobnie najlepszy rok mojego życia. Swoją drogą, gdzie jest Goku? Pyta Chi-Chi. Ach, poleciał trenować z tym zboczonym pustelnikiem, Roshim. Nadal nie ufam mu, że nauczy mojego syna czegokolwiek dobrego. A, szkoda. Myślałam, że potrenujemy razem. Potrenujemy? Co masz na myśli mówiąc to? Pani Ginę obiecała mi, że potrenuje mnie na końcu swojej przygody, więc jestem. Ginę zapomniała swojej obietnicy? A, racja. Zgodziłam się na to. Ale to nie jest dobry czas. Ale nagle Gohan się wtrąca i mówi: Ginę wytrenuje cię tak jak obiecała, Chi-Chi. Ale Gohan, co z moim treningiem? Nadal nie odzyskałaś sił po tamtym wypadku, więc myślę, że to będzie dobry moment, żeby zrobić sobie przerwę od twojego treningu. Poza tym, masz obietnicę do dotrzymania. Nauka jej to będzie dobre doświadczenie. Cóż, może masz rację. No dobra, Chi-Chi, jesteś gotowa? Oczywiście! Trening zaczyna się jutro rano, ale nadal jest jedna rzecz, którą chciałabym zrobić. O? Gohan się dziwi, ja też. Następnego dnia słoneczko wstaje. Wow, Chi-Chi jak jest ubrana! What? Dobra, zaczynajmy trening. Co to jest? Mój ulubiony strój! Jak mogłaś? Nie bądź taki dramatyczny. Wiemy, że masz całą szufladę takich strojów. Co jest? Czego mnie nauczysz najpierw, pani Ginę? Jak zniszczyć górę? Albo jak latać jak rakieta? Znam tylko kilka rzeczy, których nauczył mnie mój tata. Zacznijmy od podstaw. W ten sposób będzie łatwiej. Okej. Medytacja to esencja uspokajania umysłu.
i skupiania swoich myśli. Jeśli nie będziesz się rozkojarzać, będziesz w stanie robić lepsze decyzje. O, Chichi zasypia. Chciałbym mimo wszystko zobaczyć, jak Chichi stanie się wojowniczką. To byłoby ciekawe, gdyby ona też dostała trochę sprawiedliwości w tej mandze. W ogóle autor lubi chyba kobiece postacie w tej mandze, nie? I Gine uczy tego samego, czego Gohan uczył ją na początku. Balans, otoczenie, wyczuwanie ki. Przede wszystkim wyczuwanie ki. Będzie w stanie wyczuwać obecność swoich przyjaciół, przeciwników i niebezpiecznych sytuacji. Chichi spada do rzeki, a Gine sobie myśli, szkoda, naprawdę chciałam rzucić tym kamieniem. Gine chciała rzucić kamieniem w Chichi. Chichi spada z przepaści, a myślałem, że jest na kupie Okej, dobra, myślałem, że to jest kilka stolców. To są kamienie. Gine siedzi na kamieniu, a Chichi ma trudniejsze zadanie. Stoi na mniejszych kamieniach i jeszcze utrzymuje kamienie na głowie, rękach i stoi na jednej nodze. Pływają sobie w rzece. Gine mimo wszystko musi ratować Chichi przed jakąś piranią. Jaki jest sens tego? To było pierwsze ćwiczenie, którego Roshi mnie uczył. Wzmacnia siłę i wytrzymałość. Pchanie kamienia. Pchanie kamienia. Pierwsze ćwiczenie, którego Roshi, mistrz sztuk walki, nauczył Gohana. Pchanie kamienia. A, mam dość już tego. Lepiej, wiecie co? Też sobie dzisiaj popcham ścianę w mieszkaniu. Będę silniejszy i bardziej wytrzymały. Czemu nic mi nie wychodzi? A to wygląda, jakby to było w AI zrobione. Nie miałam pojęcia, że bycie nauczycielem jest tak skomplikowane. To nigdy nie było takie ciężkie z Goku. To naturalne. Goku jest twoim synem. Jesteś zaznajomiona z jego siłami i słabościami. Tak nie jest w przypadku Chichi. Biedne dziecko. Przeleciała tutaj przez całą drogę tylko po to, żebym mogła ją uczyć i zawiodłam jako nauczyciel. Nie tylko ma problemy z naśladowaniem moich technik, ale nawet nie wiem, jak ją uczyć. Moja droga. Nie wszyscy uczą się w ten sam sposób. Nawet ty się nie uczyłaś w ten sam sposób. Jeśli nauczyłem się czegokolwiek w moim życiu jako mistrza sztuk walki, to, że tradycyjne sposoby nie działają. Myślę, że to moment, żeby zadziałać w inny sposób. Muszę porozmawiać z Chichi. Gine odchodzi na bok. Co to? Wow, fasza? Czekajcie. Hej, mała. Jeśli przyszłaś tutaj tylko po to, żeby powiedzieć mi, żebym odpuściła i pojechała do domu, nawet się nie wysilaj. Miałam zamiar to zrobić. Nie przyszłam po to. Przyszłam, żeby przeprosić. To jest pierwszy raz, kiedy kogoś trenuję poza Goku. I robiłam to przez ten cały czas w zły sposób. Powinnam była najpierw cię poznać, zanim wystartowaliśmy z treningiem. Wtedy miałabym lepsze zrozumienie tego, jak ci pomóc. Teraz, kiedy o tym myślę, przypominasz mi o pewnej przyjaciółce, którą miałam dawno temu. Była bardzo silna, zdeterminowana, nie bała się niczego, ale traciła nad sobą szybko panowanie, tak samo jak ty. O, mam pomysł, mówi Gine. Może nauczycie jej stylu walki zamiast mojego. W ten sposób będzie pasował on do ciebie bardziej. Styl walki twojej przyjaciółki? Naprawdę będzie mi pasował? Pozwól, że wyrażę się w ten sposób. Skopała mi tyłek tyle razy, że odcisnęło to na mnie swoje piętno. Ha! No dobrze, zróbmy to. Swoją drogą, pani Gine, jak nazywała się twoja przyjaciółka? Fasza. Wiecie co? To jest ostatni panel, ostatnia strona, która jest dostępna na DeviantArcie. Wiem, że Piotrek mi wysyłał chyba 2 kolejne, ale i tak już jest dobry moment, żeby skończyć, bo mamy piękny cliffhanger. Mam dla was dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że tak jak mówię, to jest ostatnia strona, która jest dostępna z tej mangi, więc na kolejny rozdział będziemy musieli prawdopodobnie długo poczekać, no bo zanim wyjdzie dostateczna ilość stron, żeby to połączyć w jeden rozdział, no to trochę czasu minie. Ale dobra wiadomość jest taka, że odnośnie Faszy jest też dodatkowa manga tego autora, więc ten spin-off, ta dodatkowa historia, to jest też coś, co chciałbym przeczytać. Niedługo się za to zajmę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, proszę o zostawienie lajka, o zostawienie oceny pod tym filmem. Dajcie mi znać, co sądzicie. Napiszcie, jak wam się podobała ta technika Gohana. No i fakt, że Chichi jest trenowana. Tutaj dużo kobiet jest w ogóle w tej mandze. Zobaczcie, to jest też ciekawe, bo aż takiego natężenia kobiet w oryginalnym Dragon Ballu nie ma i ubolewam nad tym, bo dużo osób zadaje sobie pytanie, dlaczego na przykład, nie wiem, antagonistką jedyną była Android 18, no nie? No nie wiem, nie mówię o jakiejś tam paście ze starych kinówek czy innych takich postaci, albo Mai z gangu Pilafa, ale mówię o takich głównych przeciwnikach, no nie wiem, Zangie może jeszcze, wiecie o co chodzi, no nie? Nie wiem, no na Turnieju Mocy też były żeńskie postacie, ale gdyby ktoś pokroju Moro był kobietą, to też byłoby ciekawe, ale tutaj myślę, że możemy się nacieszyć tą żeńską ilością postaci, zwłaszcza, że one są pisane bardzo fajnie, no i ta historia Faszy to też jest coś, co
być może jeszcze nas dodatkowo zaciekawi. Póki co, dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Odsyłam jeszcze raz do autora, linki do niego znajdziecie w opisie, a póki co tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.